Witajcie w dzisiejszym globalnym przeglądzie. Papierowe cięcia OPEC+. Nietypowe informacje z Korei Południowej. Indeks aktywności przemysłowej Chin nadal spada. Wietnam z Chinami pracują nad dużą wspólną inwestycją. Ukraina traci na blokadzie granicy. Tajwańscy politycy przekupieni wycieczkami. Zapraszamy. Dzień dobry kochani, witamy w ten sobotni poranek. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski w swojej bluzie dostosowanej do moich okularów, moich słuchawek. Sobota, poranek, rozumiesz. Piątek, rozumiem. Tak. Witamy, przechodzimy do informacji, natomiast zanim to zrobimy, dziękujemy serdecznie za wszystkie lajki i komentarze, za podawanie dalej materiałów, za to, że z nami jesteście i nas oglądacie. Dziękujemy. Paweł, zaczynaj. No, zaczynamy, słuchajcie, oczywiście informacją na temat spotkania OPEC+. To spotkanie odbyło się online w czwartek. Do końca nie wiadomo było, czy się odbędzie, czy się nie odbędzie, ponieważ nie było zgody na cięcia. Nacięcia wspólne wszystkich krajów. Tutaj najczęściej mówiło się, że Angola i Nigeria były przeciwne cięciom. Również jeżeli chodzi o Kuwejt, Emiraty Arabskie nie byli chętne, jak i Oman. Koniec końców spotkanie się odbyło. Cięcia zostały ogłoszone, tylko że jeżeli chodzi o same cięcia, słuchajcie, no to mamy informację, że nie ma wspólnej zgody na cięcia wszystkich członków OPEC+. Natomiast w czwartek ogłoszono tak zwane dobrowolne cięcia produkcji, co jest istotne, o łącznej wartości 2,2 miliona baryłek dziennie, jeżeli chodzi o początek przyszłego roku i jeżeli chodzi o pierwszy kwartał. Największe cięcia ze strony Arabii Saudyjskiej 1 milion baryłek, pozostałe cięcia przypadają na Rosję 500 tysięcy, jeżeli chodzi o produkcję, i 700 tysięcy na pozostałe kraje. Tam są Emiraty Arabskie, jest Oman, jest Kuwejt, jeszcze kilka krajów, a to są już mniejsze wartości. Co istotne, i to trzeba odnotować, do OPEC+ w przyszłym roku przyłączy się Brazylia. Dosyć duży producent, no i być może to zmieni układ sił, natomiast Brazylia nic nie ogłosiła, żadnych dodatkowych cięć, chociaż była proszona. Była proszona, że w ramach właśnie tego wstąpienia, żeby też dobrowolne i się przyłączyła tutaj do Rosji i do Arabii, natomiast nie wykonała żadnego ruchu. Widzimy, że rysuje się taki sojusz, jeżeli chodzi o cięcia i próbę wywindowania tej ceny wzwyż. No to jest głównie Arabia Saudyjska i Rosja, ale tu pojawiają te różnice. O ile Arabia Saudyjska 1 milion baryłek nie będzie produkowała, ale również eksportowała, to już w przypadku Rosji Rosja powiedziała, że produkcja to będzie prawdopodobnie te 500 tysięcy, tak, natomiast jeżeli chodzi o eksport, no to prawdopodobnie tylko 200 tysięcy, no i tak to widzimy. Tutaj jest bardzo dużo oskarżeń cały czas w stosunku do Rosji, że te cięcia są papierowe, że oni tego nie przestrzegają. Dane pokazują różnie, w zależności jak patrzymy. Pamiętajmy, że Rosja nie publikuje danych, więc to też komplikuje całą sprawę. Dlaczego w takim razie reszta się zgadza na to? W sensie nie zgadza, jak Rosja nie publikuje. Dlaczego reszta się zgadza? Dlatego, że Arabia Saudyjska chce utrzymać cenę powyżej $80. No jeżeli Arabia Saudyjska tnie dobrowolnie i Rosja tnie, a pozostałe kraje symbolicznie, no to w przypadku tych pozostałych krajów, a niektóre w ogóle, bo się nie zgodziły, nie przystąpiły do tych dobrowolnych, no to skoro inni tną, cena będzie wyższa, my będziemy sprzedawać po wyższej cenie, no to dla nas lepiej. Więc tu nie za bardzo wiesz, co mają się zgadzać czy nie zgadzać. Dlaczego Arabia Saudyjska
tnie, no No chce właśnie. utrzymać ceny powyżej $80. To jest związane z tym, że tak ma zapisany budżet, tak? Czyli cała jak gdyby cena poniżej powoduje to, że pojawia się deficyt budżetowy, no, który trzeba będzie wtedy zalewać na przykład przychodami z Aramco, z dywidendy, bo tak było na przykład jeżeli chodzi o zeszły rok. I zawsze widzimy taką sytuację, jeżeli się ropa Brent spada i odpowiedniki te arabskie spadają poniżej $80, albo właśnie gdzieś balansują, no to momentalnie jest szczyt OPEC i są cięcia, nie? Który teraz się pojawia, że te cięcia spodziewane były głębsze i widzimy, że rynek zareagował w ten sposób, że część obserwatorów i spekulantów obstawiało cięcia, że się pojawią. Po ogłoszeniu tych cięć ta cała zwyżka się cofnęła, czyli ceny w tym momencie Brenta są na 80 i tu mamy konsolidację, tam mamy opór mniej więcej przy tej granicy. Zobaczymy, jak to dalej będzie, bo wydaje się, że te cięcia są niewystarczające. 2,2 miliona baryłek to nie jest dużo? To wydaje się dużo dziennie. Tak i nie. Okay. To wszystko zależy, wiesz, jak się szacuje popyt, no i tu jest problem. Dlatego, że OPEC nie jest, nawet sam nie wierzy we własne dane. Czyli oni wskazują, że w przyszłym roku będzie zwiększone zapotrzebowanie, a jednak to tną tak jakby już w pierwszym kwartale, tak jakby tego zapotrzebowania nie było. Znowu MAE wskazuje, Międzynarodowa Agencja Energetyczna wskazuje na niższy, natomiast sporo ekspertów wskazuje na jeszcze niższy. I z czym to jest związane? No z tym, o czym będziemy mówili dzisiaj, no z Chinami i z Indiami, gdzie szacuje się, że być może zapotrzebowanie będzie niższe, a wiemy, że w Europie i w Stanach Zjednoczonych to zapotrzebowanie jest niższe. I do tej pory, wiesz, takie nadzieje były związane cały czas z tym pobudzeniem w Chinach i odrodzeniem się tego przemysłu chińskiego. No na razie nie widać. Na razie spełniają się nasze przepowiednie i nasze prognozy, jeżeli chodzi o chiński, pamiętasz tam eksport, przemysł. Tak. Dzisiaj zresztą będziemy o tym mówić. Że oni mają problemy strukturalne i powrót na szybką ścieżkę wzrostu może nie być taki łatwy. Co nie znaczy, że nie jest możliwy zupełnie. Tak, słuchaj, to ja przejdę od razu do następnego materiału. Dzisiaj się będziemy dużo kręcili w Azji. Z czym kojarzy ci się obecnie Korea Południowa? Takie pierwsze skojarzenia, wiesz, coraz cieśniejsze mamy te relacje polsko-koreańskie. Z czym mi się kojarzy? Tam mało małżeństw się zawiera obecnie i jest bardzo jeden z najniższych wskaźników dzietności. No leżą demograficznie. Jak Rosja leży, to Korea Południowa jest tak 2 piętra niżej. Okej, mnie się kojarzy z uzbrojeniem teraz. I z takimi, wiesz, biznesami, które się zacieśniają, między innymi z Polską. I znalazłem ciekawy artykuł, myślę, że wielu z Was może to zainteresować. W Seulu około 200 południowo-koreańskich rolników hodujących psy przeznaczone do spożycia zorganizowało protest w pobliżu biura prezydenta, sprzeciwiając się planowemu zakazu tej praktyki. Rolnicy próbowali wjechać ciężarówką z psami do pałacu, zostali zatrzymani przez policję. Partia rządząca prezydenta Yoon Suk Yeol, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, przedstawiła projekt ustawy zakazującej hodowli i sprzedaży psów do spożycia, oferując jednocześnie rekompensaty finansowe osobom z branży. W kraju, w którym żyje 51 milionów mieszkańców, ponad 6 milionów ludzi posiada psy jako zwierzęta domowe. Więc tu mamy taki dosyć ciekawy rozdźwięk, wcześniej o tym nie słyszałem. Istnieje rosnące poparcie społeczne i polityczne
dla zakazu jedzenia właśnie psiego mięsa. Rolnicy jednak bronią swojej branży, twierdząc, że politycy nie mają prawa decydować, co ludzie lubią jeść i domagają się uczestnictwa w dyskusji nad projektem ustawy. W wyniku protestu kilku demonstrantów, w tym lidera grupy branżowej, zostało zatrzymanych przez policję. Co o tym sądzisz, Pawle? Zjadłbyś psa? Masz psa. Bardzo fajnego psa. Zjadłbyś go? Nie. No dlaczego miałbym go jeść? Nie, no właśnie ta To nie jest praktyka, ta praktyka w krąg Europie, kulturowy. wiesz, praktyka w Europie jest no bardzo taka napiętnowana, wiesz, no my się bardzo obruszamy, a jednak koreańscy obywatele jedzą psy i jednocześnie mają psy jako zwierzęta domowe, co jest takim dużym tak, rozdźwiękiem, no ale czy to zmienia się te ich spojrzenie na właśnie jedzenie psiego mięsa i to jest pozytywna wiadomość i myślę, że wielu z obserwujących nasz kanał będzie tym faktem bardzo ucieszona. Dobrze, to może ja jednak przejdę do innych wiadomości. Muszę to zmiękczać, bo masz dużo dzisiaj cyfr i tak pomyślałem, że to będzie. No nie wiem, czy to zmiękczasz, ja muszę chyba cenzurować te twoje wiadomości przed tym, jakie puścimy. Indeks aktywności biznesowej, słuchajcie, PMI w sektorze przemysłowym Chin w październiku wykazał nieoczekiwany spadek, a w listopadzie ku zaskoczeniu niektórych, my mówiliśmy, że tak może być, nadal poruszał się w tym samym kierunku. No i mamy, jeżeli chodzi o PMI, dosyć fatalne wieści. Pamiętajmy, że to jest oczywiście wskaźnik oparty na ankietach, a więc na odczuciach menadżerów, w którym kierunku się poruszamy, czyli w stronę recesji, czyli poniżej 50, w stronę zwiększonej aktywności powyżej 50. No tu jesteśmy w tym momencie, jeżeli chodzi o listopad, PMI wyniósł 49,4. Większość chińskich ekonomistów, ale również amerykańskich, przewidywała tą liczbę na poziomie 49,7, czyli poprawę w listopadzie, a mamy pogorszenie w stosunku do października. W październiku PMI wyniósł 49,5. No i pojawia się problem, bo tutaj chińscy menadżerowie, jeżeli chodzi o przemysł i jeżeli chodzi o usługi, bo mamy też odczyt PMI-a z usług i ten PMI z usług no 50,2, no i znowuż spadek w stosunku do października, w październiku 50,6. No trend jest, słuchajcie, dosyć wyraźny, jeżeli sobie spojrzymy na wcześniejsze dane, no to ten PMI przecież wynosił, słuchajcie, jeszcze jakiś czas temu 56, no tutaj spadamy bodajże od kwietnia tak mniej więcej spadamy, jeżeli chodzi o te wskaźniki, no tam jest oczywiście tam plus, minus, no bo w jakimś miesiącu troszeczkę ten słupek był wyższy, tak, w jakimś był niższy, ale mniej więcej rysując ten trend, to nie ma tego, czego się spodziewaliśmy, albo inaczej, tego, co analitycy się spodziewali, czyli że od marca, kwietnia będzie trend wzrostowy i gospodarka Chin będzie się rozpędzać. Widzimy tendencję odwrotną i również takie poczucie nie tylko mają już analitycy zachodni i tutaj się skłaniają ku naszym prognozom, które przedstawialiśmy jakiś czas temu w tym zakresie, ale również chińscy menadżerowie, no bo to oni są pytani. No i tak jak mówię, w przemyśle zeszliśmy poniżej 50, w usługach za moment może zobaczymy ten grudzień, no bo grudzień wiadomo jest zawsze specyficzny, natomiast w grudniu możemy zobaczyć oba wskaźniki poniżej 50, no i wtedy jest pytanie, co ma rozpędzać tą gospodarkę, bo widzimy, że są bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o eksport, a rynek krajowy nie jest w stanie zrekompensować strat w Europie i Stanach Zjednoczonych. I tak mówią również chińscy ekonomiści. Tutaj mamy wypowiedź na przykład Deng Guanga,
ekonomisty Hang Seng Banku, który mówi, że dane pokazują, że fabryki produkują mniej i zatrudniają mniej ludzi. Ponadto dane wskazują na utratę zaufania do polityki rządu. Tutaj też mamy wypowiedzi pozostałych chińskich ekspertów i tutaj wskazuje się to, o czym wielokrotnie mówiliśmy, że głównym zadaniem w tej chwili jest kontrolowanie ryzyka zadłużenia władz lokalnych i banków regionalnych. Ja zrobiłem swego czasu taki dłuższy materiał na ten temat. Tam mówiłem, że jednym, to nie jest główny, ale jednym z problemów ważnym jest olbrzymie zadłużenie Chin, ale nie rządu tego rządu ludowego Regiony. Republiki Chińskiej, tylko regionów. Tak? Tam w tym momencie ten dług jest rolowany na dłuższy okres, ale wydaje się, że bez wzmożonej aktywności w regionach może być ciężko, słuchajcie, go spłacić. I o tym się coraz szerzej mówi, tak? Czyli jeżeli Chiny by wpadły w stagnację czy w recesję, to regiony być może jeszcze przy zamrożeniu tego rynku nieruchomości, bo oni głównie zyskiwali na sprzedaży działek pod te nieruchomości, czy też nieruchomości prywatnemu biznesowi, no to w tym momencie może zdarzyć się, że będą musiały ciąć bardzo silnie wydatki, a części grozi jakaś niewypłacalność, tak? Czyli nie będą w stanie obsługiwać tego długu w stosunku do banków. No problem wydaje się poważny, być może będzie tu potrzebna w którymś momencie interwencja rządu i Banku Ludowego. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać, ponieważ no tutaj na przykład ekonomista Nomura Banku, Tinklu, mówi, że dno jeszcze nie zostało przekroczone. Zdaniem eksperta należy się spodziewać kolejnych spadków pod koniec 2023 i wiosną 2024, a więc czyli jakiekolwiek odbicie mamy, mieliśmy mieć na początku roku, a tu się zapowiada najwcześniej połowa przyszłego. To jest, opóźnienie tego 1,5 roku, tego ruchu w górę. No wiesz co, na oni razie, dłużej już się boją nawet mówić, nie? Tak. No ale na razie jak gdyby spadamy. Na razie spadamy, nie widać, jeżeli chodzi o wskaźniki, to żaden wskaźnik nie wskazuje, że byłoby lepiej. No i to jest oczywiście w opozycji, totalnej opozycji do tych ekspertów w Polsce, którzy wieszczyli, że Chiny mają się dobrze, że jeżeli jest jakiś problem, to on jest tymczasowy. Być może tymczasowy, ale potrwa, słuchajcie, ale ten czas może kilkanaście miesięcy albo kilka lat, tak? Więc tak. to jest taki tymczasowy. No, zobaczymy, co. Być może pojawią się jakieś dane, które będą poprawiać tą sytuację. Jedyne dane, które są optymistyczne, no to są odczyty produktu krajowego brutto. Natomiast wielokrotnie mówiliśmy, że w przypadku Chin nie należy zbytnio ufać temu wskaźnikowi i raczej go pomijać w ocenie chińskiej gospodarki. Czyli jeżeli ktoś patrzy i chciałby zainwestować, to niech nie kieruje się tym wskaźnikiem, bo może, że tak powiem, dużo stracić. Tak, ale Chiny to nie tylko złe wieści. Ja mam z kolei, może dobre, może takie perspektywiczne, przynajmniej w jakiejś części. Chiny i Wietnam pracują nad nową, dużą inwestycją. Dziś mamy dużo o Azji, no ale to tak jakoś wyszło nam, że dużo tych ciekawych informacji wychodzi z Chin i okolic. Chiny i Wietnam pracują nad możliwą, znaczącą modernizacją swoich słabo rozwiniętych połączeń kolejowych, aby usprawnić linie przecinające serce Wietnamu, w którym występują pierwiastki ziem rzadkich i chcą dotrzeć do najważniejszego portu w Wietnamie na północy, stwierdzili wyżsi urzędnicy i dyplomaci. Rozmowy są częścią przygotowań do wizyty chińskiego prezydenta Xi w
głębszych stosunków handlowych i połączenia kolejowe, rozwinięcia połączeń kolejowych, aby wzmacniać tą współpracę. Premier Wietnamu w oświadczeniu wydanym w zeszłym miesiącu wezwał do modernizacji linii kolejowej łączącej Kunming w południowych Chinach z wietnamskim miastem portowym Haiphong. Wietnam ma już połączenia kolejowe z Chinami, ale system jest przestarzały, a przepustowość po stronie wietnamskiej jest bardzo ograniczona. Obydwa systemy nie są obecnie interoperacyjne, co oznacza, że pociągi muszą zatrzymywać się na granicy, gdzie pasażerowie i towary muszą zostać przeniesieni do przewozów sąsiedniego kraju. Zmodernizowana linia kolejowa przebiegałaby przez region, w którym Wietnam posiada największe złoża pierwiastków ziem rzadkich. Jak podają wietnamskie media państwowe, chińscy i wietnamscy eksperci branży pierwiastków ziem rzadkich omawiali w zeszłym tygodniu ściślejszą współpracę w zakresie przetwarzania tychże minerałów. Nie jest jasne, ile Chiny wniosą wkład w modernizację torów kolejowych po stronie Wietnamu oraz czy Hanoi zaakceptuje na ten cel znaczne finansowanie ze strony Pekinu. Linię można postrzegać jako część sztandarowej chińskiej inicjatywy pasa i szlaku. Wzmocnione połączenie kolejowe mogłoby również zwiększyć eksport Wietnamu do Chin, głównie produktów rolnych, pobudzić chińską turystykę do północnego Wietnamu i jeszcze bardziej zintegrować przemysł wytwórczy obu krajów, którzy w tym momencie eksperci oceniają jako symbiotyczny z fabrykami w Wietnamie, w dużej mierze montującej komponenty produkowane w Chinach. Chiny są w tym momencie największym partnerem handlowym Wietnamu i jak dotąd w tym roku także głównym inwestorem. Zainwestowali już ponad 8 miliardów dolarów, biorąc pod uwagę m.in. inwestycje z Hongkongu, ponieważ wiele chińskich firm przenosi swoją część przynajmniej swojej produkcji do Wietnamu w związku z napięciami handlowymi pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem. Wietnam, dla przypomnienia, obecnie rozwija się bardzo dobrze. Jest to prawie 100 milionów ludzi. Obecnie PKB Wietnamu to około 366 miliardów dolarów, ale dla Chin jest to rynek, wydaje mi się przynajmniej, bardziej perspektywiczny niż Rosja. Wietnamowi w zaledwie dekadę przybyło 10 milionów ludzi. Za 20 lat może być to naród z większą ilością ludzi niż Rosja. I kto wie, czy przy takiej dynamicznej współpracy może okazać się bogatszy. Paweł, masz jakieś co do tego przemyślenia? Bo to Tak, jednak, wiesz, zdecydowanie tak. Bardzo dobry pomysł, przy czym ta linia będzie długa. Zobaczymy, ile czasu będą potrzebować obie strony. Natomiast pamiętajcie, że Haiphong, tak, mamy tam terminal kontenerowy, jeden z kilku w Wietnamie. On jest najbardziej wysunięty na północ, to co jest jak gdyby ciekawe, bo oni mogliby zbudować pewnie bardziej na południe i ta trasa byłaby krótsza. Natomiast jeżeli chodzi o Haiphong, no dosyć, znaczy blisko jest do Hanoi, dosyć dobrze by to się wpasowywało. Prawdopodobnie w plany Wietnamu, jeżeli chodzi o rozwój. W mojej i ta ocenie współpraca chińsko-wietnamska też by na pewno bardzo skorzystała na tej linii. Tak, ale pamiętajmy również, że tam są też napięcia pomiędzy Wietnamem a Chinami. To nie jest tak, że Wietnam stawia w 100% na Chiny. Również widzimy tą współpracę z Zachodem, z innymi graczami, w tym z Amerykanami. No jeżeli chodzi o Azję Południowo-Wschodnią, w ogóle to jest ciekawy region, natomiast no Wietnam z roku na rok coraz lepiej sobie radzi, dobrze wykorzystuje swoje położenie, dobrze wykorzystuje tutaj współpracę właśnie z różnymi graczami i na pewno dla Chin to jest bardzo perspektywiczny partner i perspektywiczny też rynek, no bo tam również ta sytuacja, jeżeli chodzi i o ludność, i o rozwój, oni są gdzieś, mogą powtórzyć
ten sukces czy Korei Południowej, czy częściowo Chin, czy jakichś mniejszych krajów azjatyckich. No bo widzimy tutaj też dużo podobieństw, no łącznie z tym, że tej demokracji to tam za dużo też nie ma. No więc wbrew pozorom to typowe dla tej części świata. Tak, ale bo to brzmi aż nieprawdopodobnie, nie? Że za 20 lat Wietnam będzie potężniejszym państwem gospodarczo niż Rosja. No zdecydowanie, to myślę, że szybko na pewno będzie. Jest to jak najbardziej możliwe i będzie bardziej ludnym, będzie się bardziej liczył na globalnej scenie. Wiesz co, nie wiem jak z ludnością, jakie są przewidywania, ale Wiesz co, no wydaje jeżeli mi się, rosną 10% w 10 lat i ten współczynnik jest wysoki, no to za 20 lat powinno być około 120-130 milionów wydaje ludzi. mi się właśnie, że Gdzie Rosja powinna mieć minus 20 milionów według najnowszych statystyk. no nie? albo Bo więcej. no. Jak będą takie wojny prowadzić, no bo pamiętajmy jednak, że te wojny nie są wliczane w te statystyki demograficzne, a jednak ubytek ludzi, którzy Jest wyjechali znaczny. i ludzi, którzy zginęli i, że tak powiem, nie połączyli się z innymi ludźmi, żeby spłodzić dzieci. Kolejnych jest ludzi. znaczący, tak. No Wietnam, no ogólnie tak, ta część świata, najbliższa dekada, silny rozwój. No i tutaj Chiny mądrze postępują, tak? Chcą współpracować. Chcą inwestować, mocno Widzisz, nie inwestują mają problemu w przeciwieństwie do inwestowaniu w budować Rosji. tak długiej linii kolejowej i inwestowania w Wietnamie, a mówi się, że to jest jak gdyby dopiero początek tych inwestycji, nie? Tak. I tutaj też część ekspertów właśnie chińskich wskazuje Azję Południowo-Wschodnią, właśnie Wietnam, że to powinien być główny kierunek, żeby sobie dać spokój powiedzmy z tą Afryką i z tymi pomysłami Xi, no bo one są bardziej polityczne niż gospodarczo-ekonomiczne, a tu widzimy no prawie, nie chcę powiedzieć, że same zalety, no ale dużo tych zalet współpracy z tym. Ale to też pokazuje, jak globalnie świat się zmienia, chociaż my nie mamy pojęcia co do tych zmian. Kto by pomyślał 50 lat temu, że Wietnam będzie jakimś graczem, nie? Wiesz, to był bardzo biedny kraj. Raczej wydawało się, że bez perspektyw. Gdybyś go porównał wtedy, wiesz, ze Związkiem Radzieckim, to kim był Wietnam, nie? Czym był Wietnam? A jak teraz zaczynasz to porównywać, to mówisz, kurczę, ta Rosja, no przy Wietnamie nie wygląda już tak kolorowo. Więc to jest... No wiesz, nie, no nadal wiesz, jeżeli patrzymy na eksport, import Wietnamu, tak, no to są dosyć niskie wskaźniki, nawet jeżeli porównujemy z Polską. No tak, no to jest połowa Polski w tym momencie, ale dynamika, tak, dynamika tutaj ta rozwoju, tak, dynamika wzrostu gospodarczego, demografii, w miarę nadal biedne jednak społeczeństwo, co powoduje, że no jest ta przewaga konkurencyjna, tak, czyli możesz tam produkować tanio, czyli to, co Chiny robiły, tak, przez wiele lat, będąc fabryką świata, no w tym momencie bardzo często Wietnam zastępuje Chiny, zresztą widzimy Chiny same przenoszą tego. Tak. Mam nadzieję, że ten odcinek sprawił, że zainteresujecie się choć trochę Tajwanem. Dajcie znać w komentarzach. Tajwanem czy Wietnamem? Przepraszam, Wietnamem, bo o Tajwanie mówił. Będę mówił, tak, już następną informację mam w głowie. Tak, słuchajcie, mam informację na temat Ukrainy i blokady na granicy, ponieważ są pierwsze informacje pochodzące akurat z ukraińskich źródeł, a więc tutaj ostrożnie bym do tego podchodził, no ale niemniej należy o tym powiedzieć, że tygodnie blokad dróg, ciężarówek na granicy polsko-ukraińskiej zmniejszają import Ukrainy o około 1/5. Takie mamy dane za listopad i jeżeli ten protest będzie trwał jeszcze przez jakiś czas, to wszystko wskazuje, że Kijów straci około 1 punktu procentowego wzrostu produktu krajowego brutto. Więc no, wydaje się, że dosyć dużo. No i tak podają ukraińskie źródła.
Tutaj mamy dane rządowe, z których wynika, że Ukraina zaimportowała towary i produkty o wartości 3,8 miliarda dolarów w ciągu pierwszych 26 dni listopada w porównaniu z 5,2 miliarda dolarów w październiku. No więc widzimy, że to negatywnie wpływa. I tutaj oprócz tego, że to negatywnie wpływa, no to mamy też pierwsze informacje na temat wzrostu cen związanego właśnie z tym protestem. Pierwszy wiceminister rolnictwa Taras Wysocki powiedział, że niższe dostawy mięsa i nabiału spowodowały wzrost cen tych towarów o 5%. To nie są wzrosty takie jak w Rosji, no ale pamiętajmy, że to jest okres właśnie jednego miesiąca, no i widzimy ten negatywny wpływ. Tutaj się wskazuje, że ceny niektórych artykułów spożywczych mogą nawet wzrosnąć o 10%, jeżeli ten protest będzie dalej trwał. To są bardzo duże liczby. Wiceminister infrastruktury Derkacz powiedział, że w tym momencie rozmowy pomiędzy polskim rządem, Unią Europejską i Ukrainą są w impasie i zwrócił uwagę, że według ukraińskiego wiceministra wynika to, że protestujący domagają się przywrócenia systemu zezwoleń dla ukraińskiego transportu drogowego wjeżdżającego do Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że system pozwoleń został po raz pierwszy zniesiony na mocy porozumienia podpisanego w czerwcu 2022 roku. Polski rząd pod tym się podpisał i nie pamiętał, co podpisuje, ponieważ to zniesienie i zawieszenie ma trwać do lipca 2024. Szkoda, że wtedy nikt nie przemyślał tego. Natomiast tutaj oczywiście pojawia się taki komentarz z mojej strony, że brak, bo to w mojej ocenie nie jest tylko, że to jest brak dobrej woli ze strony Polski i że Polska jest winna, to też jest brak w tym momencie. Ja rozumiem, że polski rząd coś podpisał i Ukraińcy mówią, ok, podpisaliście, o co chodzi, no to znieście ten protest, tak, zróbcie tak, no bo przecież wcześniej nic nie mówiliście, a teraz nagle jakieś żądania w naszym kierunku. Ja to rozumiem, natomiast przy tak dużych stratach nierozsądne wydaje się trwanie w impasie również po stronie ukraińskiej. Tak, tutaj mamy też wypowiedź, bo też o co chodzi, mamy wypowiedź szefa Polskiego Stowarzyszenia Kierowców, pana Jana Buczka, który powiedział, że Kijów nie wykazuje gotowości do kompromisu i stwarza przeszkody dla kierowców ciężarówek z Unii Europejskiej działających na Ukrainie. Chodzi głównie o te elektroniczne pozwolenia powrotu. Powiedział, że ukraińscy przewoźnicy nielegalnie korzystają z systemu bez zezwoleń, aby działać w Unii Europejskiej i nie tylko przewozić towary na Ukrainę i z niej, no i jak gdyby również pracują i przewożą towary w ramach Unii Europejskiej, co jak gdyby nie było celem tych porozumień. A wiemy, że tak faktycznie się dzieje. Moim zdaniem nie zostanie nic zrobione przez najbliższe 2 tygodnie po to, żeby kukułcze jajo podrzucić od razu nowemu rządowi i później grać na aferę. Ze względu na to, że jeżeli by chcieli przegonić protestujących, no to będzie od razu strzał w kolano na dzień dobry nowego rządu. Więc moim zdaniem tu jest to po prostu włożone do szuflady, nikt nie podejmie po stronie polskiej żadnej decyzji. No to musi być decyzja polityczna, jakieś pójście na jakieś ustępstwo, tudzież pacyfikacja tych protestujących. No i oba rozwiązania nie przysporzą rządowi, który będzie przechodził w opozycję, dodatkowych głosów. No jak gdyby nic nie zyska na tym, a więc tu pełna zgoda. Wchodzimy trochę na tematy polityczne, trudno. Ale to tylko tak. Ale tak się wydaje, że skoro do tej pory nie było żadnej decyzji, no to te jeszcze 2 tygodnie jakoś to będzie, przeczekamy, nie? Tak, A później... nowy rząd też będzie potrzebował czasu, żeby zająć się tą sprawą, a więc minie kolejny czas, no i że tak powiem, wszyscy, że tak powiem, lost, no jedynym może zwycięzcą całej sytuacji jest w tym momencie Rosja.
która osłabiając relacje polsko-ukraińskie to rozgrywa, no i również osłabiając Ukrainę, tak, no im słabsza ta ukraińska gospodarka, no tym wola trwania w konflikcie będzie coraz mniejsza po stronie ukraińskiej. No wydaje się, mówię, że błędy po obu stronach, w mojej ocenie większe po stronie ukraińskiej. Trwanie w konflikcie im po prostu nie służy. Okej. Myślę, że zostawmy ten temat. Przejdźmy z powrotem do Chin i do Tajwanu, którego wcześniej już wymieniłem. Chiny przekupują tajwańskich polityków wycieczkami. I to jest krótka historia o tym, jak można wpływać na losy kraju za pomocą szkoleń, wycieczek i innych tego typu wydarzeń. Pekin wydaje się stosować różne środki, takie jak sponsorowane wyjazdy, aby wpłynąć na decyzje tajwańskich polityków i wyborców. Przypominam, w styczniu 2024 mamy na Tajwanie wybory prezydenckie. Jest to kontrowersyjna praktyka, szczególnie w kontekście zakazu przyjmowania pieniędzy na kampanie wyborcze od, jak to Tajwańczycy mówią, wrogich sił zewnętrznych, zwłaszcza Chin. Warto również zauważyć, że zarówno prezydent Tajwanu, jak i inne tajwańskie władze wydają się reagować na te działanie, ostrzegając przed próbami ingerencji w proces demokratyczny na wyspie. Wyniki śledztwa wskazują, że liczba tajwańskich polityków uczestniczących w takich podróżach jest znacząca, co może wpływać na dynamikę kampanii przed zbliżającymi się wyborami. Władze Tajwanu mają jednak trudności w prowadzeniu spraw karnych wobec osób biorących udział w tych podróżach. Podkreślają, że bardzo ciężko jest udowodnić taką ingerencję i wpływ takiego wyjazdu na późniejsze działania. Jak to się może odbywać w takim razie? Omawialiśmy sobie, Pawle, kiedyś, chyba na którejś kolacji czwartkowej z profesorem właśnie Boćkowskim, sytuację, jak to się odbywało korumpowanie europejskich polityków na wyjazdach w Rosji. Zapraszano polityków często do hoteli, gdzie były suto zakrapiane imprezy i później można było zrobić im na przykład zdjęcia w jakichś dziwnych sytuacjach i ich szantażować. Można było na takich spotkaniach i szkoleniach przekupić. Myślisz, że dokładnie takie same działania stosują Chińczycy, czy mają nieco inne pomysły? Czy to będzie taki sam styl, jak rosyjskie władze robiły kiedyś, czy dalej robią? Tak, myślę, Powiesz. że będzie bardzo zbliżone. Oczywiście dostosowane do tego kręgu kulturowego, a więc i rozrywki, i różnego rodzaju pakiet będzie skrojony tak na tutaj odbiorcę, nie? A więc czym troszeczkę inaczej bawią się Niemcy czy Rosjanie, a trochę inaczej Chińczycy, nie? Jedynie ta różnica, natomiast metody bardzo, bardzo zbliżone. Myślisz, że politycy z Tajwanu nie potrafią rozpoznać tego, czy to, że są nieświadomi, czy świadomie jadą, oczekując jakichś tam łapówek, a wpadając w jakieś sidła, na przykład szantażu? Bo wiesz co, może być różnie. Myślę, że jednak większość jest świadomych, tak? No, tak jak lekarze, którzy jeździli na wycieczki sponsorowane. To jest jeden z takich przykładów, nie? Bo to w sumie korporacje i reżimy działają bardzo podobnie w tej kwestii. Zbliżone metody, tak? No tutaj też były szkolenia na Bali, tak, dla lekarzy. No, czy lekarze byli tego świadomi? No byli tego świadomi, no ale wychodzili z założenia, że przecież nic złego nie robią, nie? No przecież to szkolenie, a że ono jest, wiesz, trochę chcesz, niby wiesz, a trochę udaje, że chcesz wierzyć w tą fikcję i mówisz nie, ale to na szkolenie, a to co za różnica, czy ono się odbywa w Paryżu, w Londynie, czy na Bali, nie? Przecież to ja tam tylko różnica taka, że jest cieplej i przyjemniej. No to chyba lepiej, nie? No tak, więc jak widzicie, metody działań są takie same wszędzie na świecie od wielu, wielu lat. Ludzie wniosków nie wyciągają, wciąż są łasi na kasę, nawet kosztem przyszłości własnego państwa, no bo te wybory jednak mogą bardzo dużo zmienić na Tajwanie w przyszłym roku.
A pomimo wszystko dzieją się takie rzeczy i jak mówią władze tajwańskie, jest to bardzo duża grupa osób. Ja, Pawle, mam koniec. Masz coś do dodania? Nie. Ja ze swojej strony dziękuję. Zapraszam do komentowania naszych materiałów. Jeżeli ktoś ma ochotę do łapkowania, lajkowania, subskrypcji, jeżeli tego Wybrania, nie robicie. który news wam się najbardziej podobał dzisiaj, Tak, który najmniej oprócz, wam się podobał. oprócz tego pierwszego, bo myślę, że on jest Twój poza był pierwszy. konkurencją. Twój był pierwszy. A, przepraszam, drugiego. Nie, dajcie znać, będziemy wdzięczni za ten feedback, bo może Paweł musi szukać właśnie takich wiadomości jak ja. Mam nadzieję, że nie, ale piszcie, to wtedy będziemy to jakoś dzielić. Ja będę miał te ekonomiczne, a kulinarne Mateusz, jeżeli was to mocno na przykład by zainteresowało, mam nadzieję, że nie. I z tą nadzieją się żegnam, życzę wam miłej soboty, udanej niedzieli, pracowitego weekendu dla osób, które pracują. Nie zapominajmy, że niektórzy pracują, a te osoby, które wypoczywają, miłego wypoczynku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Nie, jeszcze nie. Zapraszam na wieczór, mamy Andrzejki Special Jaruski w Jaruski. nowym wydaniu. Teraz trzymajcie się, cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.